Ciao, meldują się profesjonalni odpakowywacze motocykli. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania. Na początek, Kubuś, czym się zajmiemy dzisiaj? Myślałem, że powiesz bez zbędnego co innego na P. KOF 125X od QJ Motor. Kurde. Co jest, kurwa? Bendix się zepsuł w rozruszniku. Dobra, Dobra, momencik. Zobaczcie, motocykl pojemności 125 i jest schowany do kartonu zupełnie inaczej niż te, które rozkręcaliśmy do tej pory. Przednie koło jest osobno. Zobaczcie, jak sprytnie tutaj zostało to zamontowane, przyspawane takimi małymi glutkami. Jest ośka, więc będziemy musieli wszystko wyciągnąć i przednie koło przykręcić. Na szczęście zacisk jest przykręcony, więc nie będziemy musieli tego robić my. Karton objętościowo jest generalnie 2 razy mniejszy niż te kartony od dużych motocykli, które odkręcaliśmy do tej pory. Lecimy dalej. Ostatnio w Morbidelli pokazywałem Wam, jak zrobili kształtkę wyspawaną specjalnie właśnie pod ramę, żeby motocykl się nie ruszał, a tutaj jeszcze inny patent. Rurka nie wiem jakie ma fi, natomiast jest dokładnie taka jak kierownica i dzięki temu motocykl sztywno jest przykręcony do kraty. Mamy wszędobylski drucik, który mieliśmy również w pozostałych motocyklach, ale tutaj chyba nie musi być to lepiej zrobione. Ciach 125, wolniej jeździsz, mniej płacisz i szybciej rozpakowujesz i skręcasz ten motocykl. Koronka ABS-u, duża tarcza. Koło ma ile? 21 pewnie, tak? 21, prawilnie, tak jak należy się w offroadzie. I to już jest motocykl? To jest motocykl enduro, bez problemu, można go tak nazwać, tak? To nie jest taka 125 biedna, że tak powiem, do jeżdżenia po mieście, tylko parametry i zawieszenia, i koła, i wysokość siodła, która, uwaga, 920 mm, no i niestety jest to bardzo wysoko, osoby niskie będą miały problem, ale sorry, jeżeli chcemy jeździć w terenie, to siodło musi być wysoko, bo w terenie jeździmy na stojąco. Jest fajnie. Fajniusio. Po koleżeńsku. Dokładnie. Na pewno taki test dla Was przygotuję na naszym poligonie. Oczom naszym ukaże się KOF. Ty, dobrze to wygląda. Prawilny hopek, leśny skoczek. Albo no kanapa to typowo już jest motocrossowa, można powiedzieć, by prosty taboret. Zbiornik ma 8 litrów. Ciekaw jestem, ile on będzie palił, ale myślę, że na 2 godziny zabawy to wystarczy bez problemu. Co ty? Więcej. Tak? No pewnie, że więcej. Podejdźcie tutaj sobie bliżej, zobaczyć jak wygląda licznik. No ten licznik, powiedzmy, jest tutaj skromny. On raczej nawiązuje do takich liczników na motogodziny, bo sprzęty dwusuwowe, którymi jeździ się po terenie w motocrossie i się skacze, to one mają motogodziny, nie? Tylko że to są, wiadomo, sprzęty dwusuwowe, bardzo wysilone, z małej pojemności, mają mnóstwo koni. Tutaj macie 15 koni ze 125. Umówmy się. To nie da Wam szansy poskakać po terenie, zrywać przyczepności, nie wiadomo jak, ale dla początkujących adeptów jazdy po tak zwanych krzakach. Czyli tak zwanym szwenduro, bez problemu będziecie mogli tak pojeździć. Tym bardziej, że nie trzeba go dowozić na miejsce pojeżdżawki, dlatego że to jest sprzęt homologowany, czyli z prawo jazdy kategorii B. Wyjeżdżacie od siebie z chałupy, z rejestracją jedziecie na miejsce pojeżdżawki i po prostu jeździcie. Rozkręcamy dalej. Dobra, tu lekko. Pewnie jedno było przykręcone mocno. O! Na półkę. Znaczy no... Aha, a wiecie po co to jest? To tak jak w kierownicach amerykańskich typu Flex jest właśnie taka nakładka i ona jest miękka, więc jak sobie wylądujecie, a głową się obijecie i jeszcze w kasku, no to nic was nie będzie bolało.
Akumulator 7, słuchajcie, skręcaliśmy tego 921 i tam była 5. Lata 2000 a la Lexus, białe i pewnie z czerwonymi diodkami. Ty? Dobra, i teraz roll gaz. Lepiej gonić niż złapać. A jeśli chodzi o takie enduraki, to Kickstarter chyba nie jest dosyć powszechny, co? W sensie kopka? Częściej na kopkę. Kopka? Tak. Wiesz co? No kopka jest spoko, bo jak pojedziesz w teren i się przewrócisz i wiesz, to jest chwila, żeby się zalał ten motocykl. Jasne. I jak będziesz kręcił na akumulatorze, to ci może przygasnąć, nie? W sensie nie odpalisz, a jak masz kopę, to możesz łomotać tą kopką, dopóki tego motocykla nie odpalisz, ale raczej jakoś nieczęsto się mówi. Zawsze jest jeszcze, wiesz, jaka możliwość. W dużych motocyklach, jak się przewrócisz, mając sporo systemów, to się ten motocykl po prostu wyłącza. I wiesz, nie pompuje się paliwo po prostu. Już się potem nie uruchamia. No, potem jest chwila problem, żeby to odpalić. No. Słuchajcie, jest wszystkiego odpowiednia kolejność. Jakbyśmy nie założyli teraz tej manetki, chyba jakoś przez, nie wiem jak to musi lecieć, dołem chyba. Poczekaj, nie tak. No górą tu na pewno nie, czyli jakoś, nie wiem jak. Najlepiej to by nam to było chyba ściągnąć. A zobaczmy, Maciek, czy górą właśnie by nie poszło. Płakać mi się chce. Prawo lekko. Masz laser we No, muszę mieć, no. Czekaj, jeszcze nie. wzroku. Dobra, jest dobrze. Uważaj. Jest dobrze. Uważaj! Ale kurde, stanął. Źle go tłuką dzisiaj. Źle stanął. Uwaga, uciekać! Nie no, chyba więcej pójdzie. Ze 102 Nie, no to pójdzie, ze powinien. 102 pójdzie. O? Tak. No, nie wiem. Zobaczcie, oponki CST, co prawda tajwańskie, ale wyglądają prawilnie. Na pewno w kopnym piachu będzie się jeździło dobrze. Jeśli chodzi o błotko, to jednak te odstępy między panelami są trochę za małe i ta opona nie będzie się aż tak dobrze czyściła. Ale oczywiście wszystko zależy od waszych umiejętności. Jeżeli jedziecie cały czas na maksa odkręconym rollgazem, to wtedy takie kręcące się koło będzie się dobrze oczyszczać i to błoto będzie stąd wypadać. Także opona prawilna, można jechać w terenie, trzeba nic zmieniać. Zobaczcie, jak porządnie zabezpieczony jest ten wahacz, jest tutaj guma i ten pas ściągający po prostu nie zniszczy nam tego wahacza. Jeżeli jesteśmy tutaj, warto zwrócić uwagę na kosę, czyli stopkę boczną. Fajnie, że jest wyprofilowana tak do góry, a nie tak tutaj, żeby gdzieś nam zmniejszała prześwit motocykla, który w tym wypadku wynosi, uwaga, 31 cm, więc jest to naprawdę sporo. Ale Kuba, coś masz w zębach. A co za takiego? zobaczcie, jak Kuba metalozębny. No. Ja pierdzielę, na bogato. Zobaczcie, jakie piękne oświetlenie, zwierzyna leśne. Jeżeli takową napotkacie, na pewno mrugnie oczkiem na coś takiego. Wygląda bardzo ładnie. To są oczywiście światła do jazdy dziennej, bo mamy tutaj jeszcze piękną soczeweczkę jako światła mijania. Nie, co jak nieprecyzyjne? Wszystko tu jest mega precyzyjne. Kto to się ośmielił powiedzieć, że nieprecyzyjne? No ty przed chwilą. To są setne części milimetra, moi drodzy. Jak zderzacz patronu. Patera. Wziąłeś? To są te? Wzięłem, ta. Z kapturami. Wesielem. My się tu ustacznimy. I spinka. Bez spinki? Bez spiny. No, bez spinki. Tu jest Paluszkiem trzeba troszkę tam dopchnąć, będzie cad. Dobry QJ, dobry QJ. Tak jest. Ale ta czerwień to taka Ferrari czerwień, nie? Teraz mamy na wierzchu. Dobra, Draże korsarze. bierę. Pyszniutkie. Prosto z Chin. Elegancko. Czy czuć jeszcze słoną wodę z kontenera? A little bit. Smart? No smar, bo ośkę trzeba będzie nasmarować przed włożeniem. Miły teraz, nie? Zobaczcie, i to jest pierwsza ewolucja tego motocykla. Jeszcze się nie odpalił, a już jedzie na świecy.
Ja, my filmujemy YouTube video takie, I to takiej, wiesz, 90 stopni. Motorland, Motorland. Polska, QJ Motor. QJ Motor. Robię mu dziwną rzecz. Ale to nie jest to, co widzicie i to, o czym myślicie. To tylko tak wygląda. To znaczy? O czym pan pomyślał? A pan o czym pomyślał? Dobra, dawaj go na ziemię. Dobra. Kurwa, jakie to jest lekkie. QJ-u, połóż się. Ha! Żartowałem. Ale patrzcie. Dosłownie. Także Także jak się wam, sprzęt do zabawy idealny. jak się wam przewróci w terenie, to nawet dziewczyna, która Tym nie ma palcem, wiele siły, jest w tym. stanie go podnieść. Przykręcamy błotnik, lecimy po paliwko i co? Palimy maszynę. Dokładnie. Idzie odsiecz, pomoc. Czekaj, najpierw muszę wrzucić to. Operator kamery. Dawaj, to musi wejść. O, okej. Zobaczcie, w jakiej koślawej kolejności trzeba to przykręcać. Ten błotnik jest przykryty lampą, więc lampa jest przykręcona przy motocyklu, jak wypakowujecie go z pudełka, w związku z czym trzeba ją odkręcić, żeby można było przykręcić ten błotnik, bo te bolce tutaj muszą wejść w te dwie dziurki. Także najpierw przykręcamy z jednej i z drugiej strony i dopiero potem nakładamy w ten sposób i przykręcamy lampę. Taki ładny zapach. Dobrego polskiego paliwka z Orlenu. Przykręcamy czachy z powrotem do tej plastikowej części. W tle słyszycie naszych gości. Złotwiają nam ostatnie do przykręcenia śrubki zostały i zaraz mamy benzynkę, będziemy mogli maszynę palić. Nówka sztuka. Patrzcie, co zostało dołączone do kompletu. Mamy zestaw kluczy, także coś można pokręcić w trakcie jazdy. Ożyj. Moc, moc! Całe 15 kunia. A teraz kurwa, wstajesz, idziesz do internetów i wpłacasz pieniążki. Pod spodem w stopce masz link i opis OCB. No. I jest fajnie. Fajniusio. Po koleżeńsku. A jak nie, to czekasz na moich kolegów.